Do naprawy przednia oś, naprawa układu paliwowego. Trochę puścił dymanie. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj Massey 74-95, 10 tysięcy godzin. Do naprawy przednia oś, zawieszenie przedniej osi. Dzisiaj działam razem z panem Jankiem. Przy okazji tej naprawy, druga naprawa układu paliwowego. Zdemontujemy wciskiwacze. Klient narzeka, że podczas pracy pod obciążeniem ciągnik zaczyna dymić, silnik zaczyna w cudzysłowie klekotać, pojawiają się jakieś dziwne dźwięki. Także wciskiwacze zostaną zdemontowane, wykonaliśmy diagnostykę, faktycznie coś tam widać, że coś tam się dzieje z tymi wciskami. Pójdzie to do zakładu, do sprawdzenia, a póki co zaczynamy tutaj demontaż obciążników przedniej osi. Do wymontowania. No, zresztą tak jak widać, pan Janek próbuje tutaj to wszystko ruszyć, wszystko zasypane, zakurzone. Tego piachu, tego wszystkiego brudu się tam nazbierało. Teraz to wszystko trzeba najpierw ruszyć, żeby to zdemontować. Jeden piach. W zasadzie można powiedzieć, że chyba od nowości jeszcze nie były demontowane. Fakt jest taki, że żeby oś tutaj wyciągnąć, no to musimy obciążniki, wszystko, cały ten balast z przodu zdemontować. A wystarczyło, żeby te śruby, które tutaj trzymią ten przedni wahacz zawieszenia osi, ten w zasadzie wspornik głównego zawieszenia osi, było odwrotnie, nie od góry, a od dołu. Później może to pokażemy. No to też by było mniej, a póki co widzicie, kolega potrzebuje pomocy. Musimy to zrobić razem, żeby te obciążniki zdemontować. Jest moc. Ale nie wiem. Ty to idziesz, olejo. No ale ile to masz chyba? 65 kg jak mały szkurwa. O kurde. Nie idzie wszystkich liczyć. Zajebane piachy. O, tu siedzi faktycznie. Dawaj drugą. Uj. Poszedł. Okej. A te powinny być, już powinno iść karabinem. Nie, karabin. Krótkie tylko. To najpierw tu, te dolne. Krótkim. Odpierdolę się. No już więcej biegów nie ma. Ale jak go cofniesz w drugą stronę, No nie, to widzisz? widziałeś? Jak w drugą stronę go cofniesz, odbije, nie? No trzeba pomyśleć, nie? No trzeba pomyśleć, trzeba. Dawaj na tym. Weźcie, Zaczął się. sprzęgło się. Obciążniki zdemontowane. Jeszcze tylko zostaje nam ta płyta. I już jesteśmy przy śrubach, co mocują wspornik zawieszenia osi. I będziemy mogli dalej z tym walczyć. Ale zobacz, nasmarowana ma w miarę, nie? No nie no. Tu gdzie mógł smarować, no to smarował, tak? No bo tu masz w tym miejscu smarownik. Tyle, że tam ludzie nie wiedzą, że jeszcze jest tam drugi od spodu, nie? No tamten Bo to tu raczej- ten na centralce jeszcze też, nie? Ale tu wszędzie wszystko jest, widzisz, nie? No, To wszystko jest na sucho, nie? tak jest. No. Do Wyżej? góry, troszeczkę do góry. Żeby nie poodzierać farby. Dobra, dół. Uważaj. Okej. O.
Czekaj, od razu zabezpieczymy go. Jedziemy na zewnątrz z nimi, nie? Tak. Nie, te drugie zaraz się Łukasz zwali. Masz rację? Te drugie zwalimy i obydwoma się wyjedzie. I one się nie obalą, bo są szerokie. Co? Za wysoko jest, nie? Niżej. Damy bolca niżej, nie? O, To jest jeden. za wysokie, nie? O jeden bolec. Uważaj na paluszki. A czemu aż tu pojechałeś, a tu nie do mnie? No to daj go tam tak, żeby było dobrze, tylko o jedno niżej, nie? Tak. O, tu. No uważaj. Dobra, usiadł. Siedzi. Przesuwam. Tu trzeba tylko. Tu trzeba zepchnąć, czy jest dobrze? Może być. Profesjonal. Puszczać? No, góra. Dół. Jeszcze raz. Jeszcze trochę. Dobrze. Mały człowiek, takie wielkie koła. Dobra. Okej. Na zewnątrz i tu niżej. O jedną Jedno łódź niżej? Tak. Dalej Jadę na dół. uważaj. Dobra. To słuchaj, co ja otwieram górę do wstydu. Przeciągać tutaj za mocnego. No to teraz możemy sobie go ustawić, nie? No to nie, tam to nic, my ją tak całą ośkę Okej. będziemy paletą wyjeżdżać, nie? Bo ona ma swoją wagę, nie? Tak. No bo tutaj trzeba w sumie też to wyrzucić, widzisz, o to wszystko telepie, nie? Wszędzie luzy są, nie? Albo nowe łożyska, albo dokręcimy nakrętkę i wszystko się sprawdzi, jak się rozbierze, nie? Bo tak to nie wiadomo, co jest grane, nie? Weź no tutaj dmuchnij, wleję trochę tego w te kanty, co są. Poczekaj. Weź mi dmuchnij, ja tam spirytusu trochę naleję. A jeszcze w pracy jesteś. Chodź z tej strony, weź z tamtej strony też trochę wydmuchaj. Będzie nieprofesjonalnie. To jest dobre. Kurwa. Z Pepsi-Colą. Nie, bo zaczną się teraz numery, zobaczysz. Teraz się zaczną numery i no jeszcze trochę. Ciągnik jest, zobacz, 2 godziny temu zaczęte, zobacz, oś, wszystko już, praktycznie koła, wszystko, obciążniki wywalone, tak? Ale zobacz, bestia, nie? 10 000 godzin, jednak jak zadbasz, nie? To silnik, zobacz, praktycznie wycieków, nic nie widać, nie? Żadnych. No ale słuchaj, swadzi wiadomo, nie? Przyjdzie czas. No, to jest przegląd, wszystko na przyjdzie bieżąco, czas, nie? Przegląd, to jest wszystko na minutki, nie? Wszystko wiesz. Bez to wszystko chodzi, nie? Co, jak to jest, widzisz, czyściutkie, to też jest efekt tego, że co, nie? Oleje wszystko na czas, nie? No, Później się dziwią, że czemu to kurwa takie zajebane, nie? ale ich w ogóle wszystkich chodzi. Tak, no ale to jest, wiesz, dbałość o Taki sprzęt, chodzi nie? mnie, no ale wszystko jest na czas. No. Słuchaj. Panie... Wiedzą, że to tyle no, ale- kosztuje i tyle. Panie, kiedy olej wymieniony? O, nie wiem. Jeszcze nie wiem. Jedna pokrywa już jest wyciągnięta, druga chwila, moment. I zobacz, od 2012 roku potrafili zrobić dobre ciągniki, że byłeś w stanie wyciągnąć, a przy tamtym co?
żeby się dostać do luzów zawojowych, cokolwiek, pokrywy wyciągnąć, to połowę silnika kurwa rozbieraj i tego sprzętu, tego wszystkiego, żeby się tu Półtora dostać. godziny rozbierania. No i później się klient dziwi, że dlaczego tyle to kosztuje, nie? Ale jak tam masz więcej sprzętu jak silnika, a tu masz zobacz, cyk, dwie na wierzchu, nie? Ja te dolne odkręcę śrubę. I teraz pyski wyciągnąć, to jeszcze masz 2 godziny i masz wszystko wyciągnięte, nie? Jak widzicie, prace postępują. Wczoraj pod koniec jeszcze udało nam się zdemontować wtryskiwacze. Wtryskiwacze w tej chwili są już gotowe do wysłania do zakładu. Wtryskiwacze boszowskie. No i wizualnie można by powiedzieć, że bardzo podobne do tych, co mogliście zobaczyć u Adriana, u Joker Farma, Denso, których nie da się naprawić, regenerować, a jeżeli już nawet coś faktycznie, no to zresztą słyszeliście ostatnio na filmie, jeżeli ktoś nie słyszał, no to zapraszam, niech sobie obejrzy. A tutaj w tym przypadku jest faktycznie takie pocieszenie dla użytkowników, że tutaj to wszystko jest wykonalne. Producent tutaj przewidział taką możliwość, no i dzięki czemu finalnie przy takiej naprawie, sprawdzeniu, na pewno będzie to dla klienta dużo mniejszy, niższy koszt. Ten ciągnik, tak jak wspomnieliśmy, ma 10 000 godzin. Może tu teraz jakieś delikatne zapocenia z racji, że to był układ otwierany, ale ogólnie ten silnik na te godziny wygląda bardzo dobrze. Można powiedzieć, że zero wycieków. Maszyna okresowo serwisowana. Wszystko tutaj wykonywane przez użytkownika na bieżąco, co też jest bardzo dużym plusem. Można by powiedzieć, że ten silnik wygląda dużo lepiej niż niejedna jednostka o dużo mniejszym przebiegu. O samym fakcie, może nawet świadczą same pokrywy, to też co ostatnio zapytał Adrian Joker, dlaczego te jego są takie zabrudzone, a tu mamy przykład ściągnika, który ma 10 000 godzin, a wygląda to w taki sposób. Olej, wszystko systematycznie, okresowo wymieniane. Takim ważnym punktem, jeżeli chodzi o te silniki, no to jest sam płyn chłodzący. Też trzeba pamiętać, że okresowo co te 2 lata minimum w zasadzie należy ten płyn wymienić, a jak nie, co te 1200 godzin. Może poproszę tutaj też kolegę podczas montażu, by pokazał Wam parę zdjęć z innego ciągnika, jak to wyglądało w innym modelu, gdzie kiedyś rozbieraliśmy, jak to wszystko było, mówiąc brzydko, uwalone. Sam tutaj demontaż tych pokryw, tego wszystkiego tutaj dla użytkownika, chęć sprawdzenia luzu zawojowego, tak jak tutaj w tym przypadku tego modelu, tych starszych modeli, no to raptem dla takiego mechanika są to 2, może 3 godziny pracy, wyczyścić, wydmuchać, umyć, odkręcam, ustawiam, składam. Jest to dużo bardziej dostępne niż w przypadku właśnie tych nowszych modeli. Chciałoby się powiedzieć, że skoro tamten nowszy, no to powinno być faktycznie dużo łatwiej. Producent powinien iść w tym kierunku, by ten dostęp, ta obsługa była dużo prościejsza, by taka maszyna eksploatacyjnie dla użytkownika faktycznie kosztowała mniej, a tymczasem jednak okazuje się, że jest to zupełnie inaczej. Zamiast kosztować mniej przy takich naprawach, regulacjach, ustawieniach, to wszystko kosztuje dużo więcej, a co na to się przekłada? Później pojawiają się właśnie takie kwestie, pytania ze strony klientów, dlaczego to tyle kosztuje, a to też jest może poniekąd taka mała odpowiedź na tą kwestię. Takim samym tematem też jest sama tutaj przednia oś, której demontaż już w tej chwili jest tutaj utrudniony. Śruby mocujące ten wspornik zamontowane są od góry, a wystarczyło może i trochę pomyśleć, zamontować je od dołu, chociaż faktem w tym modelu nie ma na to miejsca, ale przy tej zwykłej takiej zawieszonej osi jak najbardziej byłoby to wykonalne, co jednak nie zmienia faktu, że tak porównując ten model starszy, a zerkając na ten model nowszy, no to ten demontaż ponownie tutaj tego wszystkiego jest dużo bardziej utrudniony. Chcąc tutaj cokolwiek wyciągnąć, no to już tych godzin pracy, które należy tutaj poświęcić, no to już robi nam się więcej. No i ponownie przekłada to się dla klienta, dla użytkownika na to, że taka naprawa, ten koszt będzie dużo wyższy.
Nic dziwnego, że są to ciągniki, modele, które faktycznie się spisały i się spisują. Klienci poszukują tych ciągników. Każdy, kto zna, chce też utrzymać w dobrym stanie. I tak jak tutaj widać, ciągnik fajnie utrzymany, 10 tysięcy godzin, tak jak powiedziałem. Nie jest to przysłowiowy, taki może jeżdżący gnojownik, tak jak w niektórych przypadkach to wygląda, ale tak tutaj w tej sytuacji ten ciągnik zrobi ileś tam tysięcy godzin bez jakichś dalszych koniecznych napraw. Nie będzie trzeba tutaj może bawić się z instalacją elektryczną, która nie jest gdzieś tam w żadnym stopniu, można powiedzieć, zalana olejem, wodą, nie pływa faktycznie w tych śmieciach, w tym wszystkim, jak niekiedy to wygląda, a wystarczy tylko troszeczkę taki sprzęt zadbać. To jest właśnie to, co wielokrotnie powtarzamy, mówimy, żeby faktycznie zadbać o to, wyczyścić i to, jak widzicie, odwdzięcza nam się na czasie i nie jeden na pewno by powiedział, że ten ciągnik nie ma 10 tysięcy godzin, raptem może 2-3 tysiące godzin.